Wydaje mi się, że istotą mojego życia jest ciekawość. Ciekawość świata, ciekawość ludzi, tego co mnie otacza, ale jednocześnie też mierzenie się z własnymi słabościami. Udowadnianie sobie, że potrafię, że mogę. Takim elementem było między innymi właśnie bieganie. Bieganie, które na początku było od takim sobie tuptaniem, a przerodziło się w pasję biegania maratonów. Tak, naturalnie. Najpierw były maratony polskie, maraton w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, korona maratonów polskich, ale wraz z jedzeniem, smakowaniem, apetyt rośnie wraz z spożywaniem pięknych potraw. W związku z tym doszedłem do wniosku, że skoro jest coś takiego jak 7 maratonów na 7 kontynentach, to kto wie, może warto to zrobić. Marzenia realizuje się czasami bardzo długo są uwarunkowania. Bo proszę zwrócić uwagę, ile jest maratończyków, biegaczy na całym świecie. To są miliony ludzi i każdy z nich ma marzenia. Przecież są setki czy tysiące ludzi, którzy chcieliby przebiec na przykład na Antarktydzie. 6 lat trwało wydzwanianie po agencjach amerykańskich, kanadyjskich, japońskich, niemieckich. Nagle dostaję telefon z pytaniem: to co, jest to u ciebie aktualna Antarktyda? Wow, naturalnie, pewnie, oczywiście, biegnę. Jestem na lotnisku w Poznaniu i za 2 godziny startuję. Bierzcie ze mnie wzór. Patrzcie, co robię. Miejcie odwagę żyć. Miejcie odwagę soczyście, treściwie żyć. Lecę na Antarktydę. Sama wyprawa na Antarktydę to jest przygoda życia. To jest koloryt, to jest smak, to jest zapach. Oczywiście najpierw pojechałem do Poznania, z Poznania poleciałem do Amsterdamu, z Amsterdamu koszmarny lot do Buenos Aires, gdzie spotkałem się z grupą 100 biegaczy, bo tylko tylu biegaczy może być dopuszczonych do maratonu na tym lodowym kontynencie. Fajna sprawa była, bo ci organizatorzy wiedzieli, że należy się zaaklimatyzować. W związku z tym zostaliśmy 3 dni w Buenos Aires. Witam Was z Buenos Aires. Jest godzina, nie wiem, gdzieś około 9 tutejszego czasu. U Was zapewne gdzieś 1. Doleciałem. Za chwileczkę zabierają mnie do hotelu, potem jest zwiedzanie miasta, jakieś tam tralala.
to tango wszechobecne na ulicy, w teatrze, w restauracjach, w knajpeczkach. Ono jest wszędzie. W związku z tym szybciutko postarałem się o bilet do wspaniałego, przepięknego teatru. Piękna architektura tego obiektu, piękna architektura wnętrza. Okrągłe, przepiękne stoły, pokryte białymi obrusami, kelnerzy, którzy usługują. I tam w głębi piękna scena, gdzie na podwyższeniu orkiestra grająca tango z przewodnią nutą 2 bandeonów, skrzypiec, kontrabasu. Dzień dobry, jest godzina 6:30. Jestem w Buenos Aires, w Argentynie, w drodze na Antarktydę. Dzisiaj jest 17 marzec, czyli hurra! Moje imieniny, już dostaję życzenia. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Za 5 dni, 22 konkretnie w środę, mam maraton na tej Antarktydzie. No jestem zadowolony, co wam powiem. Wszystkiego najlepszego, miłego dnia, hej! Ciekawe miasto, widać wpływy europejskie, ale czuć tutaj atmosferę inności Ameryki Południowej, steki, tango. 6 lat marzyłem o tym, żeby się znaleźć tutaj jako przystanku do Antarktydy. A jak na razie to jeżdżę rowerem, widzicie go tam z tyłu. Jakiś stary, rozpieprzony rower. Nie wiem, pożyczyłem w jakiejś budzie z rowerami. Łańcuch spada, ale co mi tam? Trochę się denerwuję tym maratonem. Wiem o tym, że będzie padał śnieg. Przynajmniej są takie zapowiedzi na początku. Będzie dość mocny wiatr, między 30 a 45 km na godzinę. Na szczęście mam 3 rodzaje kurtek, przeciwdeszczowe, przeciwwiatrowe, jakieś kosmiczne wyposażenie mam. Myślę, że będzie dobrze. A estar sin ti. Que labios maldecidos, porque quieren dañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese amor que me mata. Ella me lo cantaba como ella nadie más. 4 dnia samolotem udaliśmy się na koniec Ameryki Południowej do Ushuaia. To jest ostatnia miejscowość już tam na kontynencie. I nagle zbitka, bo w Argentynie 32 stopnie, krótkie spodnie, fajna atmosfera, zieleni dużo soczystej, pięknej, a tam na końcu tego kontynentu koniec lata, zrudziałe liście, ośnieżone szczyty, w niektórych miejscach szron na trawie, bośmy rano wylądowali. Mieliśmy tylko 2 godziny czasu.
po przypłynięciu do Antarktydy okazało się, że ocean jest wzburzony. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, tam nie ma portów. Jedyną możliwością dostania się na kontynent jest ponton. W związku z tym okazało się, że pan kapitan we wtorek powiedział: szanowni państwo, ale ocean jest na tyle wzburzony, że nie zezwalam na płynięcie tego odcinka, tych 500 metrów do brzegu. Czekaliśmy we wtorek, czekaliśmy w środę, czekaliśmy w czwartek. Na szczęście pogoda się lekko poprawiła i w piątek, ubrani w jakieś kosmiczne stroje, kalosze, spodnie wodoodporne, kurtki wodoodporne, kamizelki ratunkowe, wsiedliśmy na pontony i popłynęliśmy do brzegu. Dzień dobry, jestem na Antarktydzie. Dopiąłem swego. Pierwszy cel to było dostać się na ten maraton. Drugi cel to było postawić nogę na Antarktydzie. Jestem na Antarktydzie. Pogoda nie była fajna. Oj nie, oj nie. Wiatr, śnieg, deszcz, błoto, szutr, pofałdowana trasa. Było mi zimno, było mi potwornie zimno. Mimo że miałem niby profesjonalną odzież, to była walka z samym sobą, z naturą. Woda ta spływająca z tych lodowców zamieniała tą trasę maratonu po prostu w błoto. Wprawdzie limit był 6,5 godziny, tylko niewielu biegaczy zmieściło się w limicie czasu, ale to nie o to chodziło. Tu nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby przebiec te 42 195 metrów na tamtym kontynencie, gdzie biegnąc mijałem stada pingwinów, widziałem foki wylegujące się na wybrzeżu. Biegliśmy koło stacji badawczych, których tam jest multum. Jest to wrażenie nieprawdopodobne. Zdawać sobie sprawę, że jesteśmy na kontynencie, który należy do nas wszystkich. Do wszystkich ludzi na całym świecie. To nie jest Argentyna. To nie jest kontynent przynależny do Argentyny, czy do Chile, czy do Stanów Zjednoczonych, czy innego. On jest nasz. Nasz wspólny. Błoto pod górę, wiatr jest i deszcz. Zrobiłem w 3 godziny 6 minut półmaratona. W życiu nie miałem tak kiepskiego wyniku, ale myślę, że to jest genialny wynik na takie warunki. Jestem na Antarktydzie, zrobiłem połowę już. Dajcie mi siły, dajcie mi otuchę, a zrobię tą drugą połówkę dla was, dla wszystkich moich przyjaciół i przede wszystkim dla Ani, dla mojej cudnej, wspaniałej dziewczyny, dla moich córek genialnych, które zawsze mnie wspierały. Prawdziwa rzeźnia. Deszcz pada, wiatr około 50 km, błoto jak jasna cholera. Tak wyglądają moje buty. Tak wyglądają moje buty.
Jestem na mecie. Zrobiłem to. Zrobiłem 42 km. Zrobiłem 7 kontynent. Jestem szczęśliwy. Udało się. Tyle pracy, tyle wysiłku. Zrobiłem to. Zrobiłem maraton, który był dla mnie najtrudniejszym w życiu, najbardziej wyczerpującym. Dochodziłem do siebie parę dni, ale to jest wszystko nic. To nie jest ta cena, którą należałoby może żałować, że człowiek zapłacił. To była wyprawa życia. Moi bliscy, którzy byli ponad 21 000 kilometrów ode mnie. Oni byli ze mną obecni wtedy, gdy gryzłem tą szutrową drogę, gdy było mi zimno, potwornie zimno. Ja się czułem obywatelem świata, ale ja jestem Słupszczaninem. W związku z tym nie wyobrażałem sobie tego, żebym nie czuł się reprezentantem miasta Słupska. W związku z tym zabrałem z sobą naszą flagę słupską, z naszym pięknym herbem słupskim i tam na mecie ją rozpostarłem, żeby wszyscy wiedzieli, że i Słupsk w to miejsce trafia. Byłem z tego dumny. Ale muszę też wspomnieć o jednej rzeczy, że nasi radni, nasza pani prezydent, wspaniała pani Krysia, ja też czułem jej oddech z tyłu za moimi plecami, bo wiedziałem o tym, że i oni będą dumni z tego, że ja jako Słupszczanin tam byłem. Jestem pierwszym Słupszczaninem biegaczem, który tam zrobił maraton. Tak, naturalnie. Bieganie ma to do siebie, że czasami traci się paznokcie u nóg. Że człowiek trochę pokaleczony jest. Niektórzy się śmieją, że to trzeba być prawdopodobnie masochistą, żeby tak się katować. To nie o to chodzi. Rany się wygoją, ale satysfakcja, że udowodniłem sobie, że ja jako człowiek, który ma 70 lat, jestem w stanie zrobić, to jest budujące. To jest naprawdę budujące. A jak sił starczy, jak środków finansowych starczy, to chcę pobiec w Sydney. To będzie 7. kontynent. Po co? To był plan. To było marzenie. Spełniam swoje marzenia. Żyję soczyście, z treścią, ze swadą. Ale wiem jedno, że w marcu przyszłego roku będzie to ostatni mój wyjazd na maraton. Przestanę biegać maratony, bo organizm jest jakoś tam zbudowany. On ma swoją inteligencję. Jest to nieprawdopodobny wysiłek. O tym wysiłku może cokolwiek wiedzieć tylko ten, kto przebiegł te 42 kilometry. Po osiągnięciu tego ostatniego maratonu, oczywiście, że będę biegał, naturalnie, że będę biegał półmaratony, jakieś dziesiątki, bo chcę mieć fajną kondycję, swadę, giętkie ciało, fajny krok sprężysty, bo młodość, co to takiego jest młodość? Ktoś powie, że ktoś ma 15 lat, 20 lat, jest młody. Ja też jestem młody, bo młodość jest tu.
Wylądowaliśmy znowu na lądzie, oczywiście znowu ubrani jak kosmonauci w kamizelki ratunkowe, prawda, kalosze po dezynfekcji. Oglądaliśmy kolonię pingwinów, fok. Nas w tym pierwszym rzucie było około 50 osób, ale osób, które nas pilnowało, było ponad 20. Proszę sobie wyobrazić, że pingwiny, czy słonie morskie, czy foki, one kompletnie nie mają bojaźni w stosunku do nas. Więc jak stałem, tak te pingwiny po prostu szły do mnie. Nie. Umowa między organizatorami maratonu a zarządem Antarktydy jest taka, że to my mamy się oddalać tak, żeby nie było mniejszej odległości do tego ptaka czy tamtego niż 5 metrów. W jednym miejscu spotkaliśmy starusieńką łódź rybacką rozpadającą się. Ta łódź miała ponad 100 lat, jeśli nie więcej. Zakonserwowana przez sól, zakonserwowana przez te wichry, przez śnieg, przez mróz. Dla mnie, jako człowieka, który ma hobby pod tytułem stolarstwo, kiedyś byłem szkutnikiem, zbudowałem jakieś żaglówki, kiedyś było to bardzo interesujące, obejrzeć z bliska. Nie wolno mi było podejść na odległość mniejszą niż 5 metrów. Naturalnie, coś co piękne, w pewnych momentach się kończy. No niestety.